poprzednich odcinkach, podczas potężnego sztormu, Reksio rozbija się u wybrzeży tajemniczej wyspy. Przypadkowe znalezienie mapy prowadzącej do skarbu wciąga go w wir skomplikowanej pirackiej intrygi. Reksio wraca do domu tylko po to, by być świadkiem uprowadzenia kur przez UFO. Zrozpaczony kogut wynalazca błaga o pomoc. Reksio buduje statek kosmiczny i wyrusza w pogoń. Towarzyszy mu poznany na wyspie skarbów komandor Kretes. Dotarłszy do układu Kurana, bohaterowie przyłączają się do rebelii przeciwko rządom złego kuratora i wyruszają w niebezpieczną misję na planetę Kurakis i księżyc Indor. Ostateczna rozgrywka z kuratorem kończy się triumfem Reksia. Pokonany tyran okazuje się być zaginionym bratem koguta wynalazcy i postanawia wrócić na ziemię wraz z Reksiem i uwolnionymi kurami, w przeciwieństwie do Kretesa. Kiedy wszystkie znaki wskazują, że oto na podwórku nastał wreszcie spokój, następuje rzecz przepotworna. Reksio znika. Kogut podejrzewa, że Reksio został uprowadzony. Podejrzewam, że Reksio został uprowadzony. Ja od początku to podejrzewam. Od początku, czyli od końca poprzedniej przygody, rozumiem. Od początku tego albumu, co oglądamy. Na początek oglądnijmy album od początku. Ty, a zobacz, co jest na następnej stronie. Ty, to coś tu jest. A więc udało się nam uprowadzić Reksia. Tak, mój panie. Doskonała robota. Dziękuję, mój panie. I oczywiście uwięziłeś go w nieprawdopodobnie magicznej pułapce mocy. Oczywiście, mój panie. I nie wyjdzie, żeby nam przeszkodzić, ha? No raczej, mój panie. A więc nikt nam już nie może przeszkodzić. Zupełnie nikt, mój panie. Mam na niego oko, mój panie. No, to czy już może przedstawiać, mój panie? Niech sobie przedstawia. Aiden Media przedstawia Reksio i Czarodzieje. Czarodzieje? To wiele wyjaśnia. Bracie, leć po Kretesa. Czuję w kościach, że jego pomoc będzie konieczna. Już lecę. A ja zobaczę, co jest dalej. O, jest Reksio. Wygląda na to, że nie jest tak źle. Niestety kogut nie do końca miał rację. Reksio uwięziony był w magicznej pułapce i im bardziej starał się gdzieś pójść, tym bardziej wracał do punktu wyjścia. Było źle. Na szczęście beznadziejna sytuacja, w jakiej się znalazł, wkrótce miała ulec zmianie. O, narożnik się zagiął. Ojej! Nie ma czasu. Reksiu, podążaj za białym królikiem. Czas ucieka. Reksio dotarł do miejsca, w którym nie sposób było już rozróżnić, co jest, a co nie jest kolejnym pagórkiem. Au. Za to wyraźnie widać tu zarys jakichś drzwi.
dalej musisz radzić sobie sam. Oj, przydałoby się tu posprzątać. Oj, lustereczko, powiedz cokolwiek, przecie nie będę tu stał do jutra. Oj, gdzie ten wybraniec, o którym mówi przepowiednia? Oj, złe czasy nastały, złe czasy dla krainy czarów. Oj, przydałoby się tu posprzątać. Oj, złe czasy nastały, złe czasy dla krainy czarów. Oj, przydałoby się tu posprzątać. Postać po drugiej stronie lustra najwyraźniej nie była świadoma, że ktoś ją obserwuje. Oj, przydałby się jakiś znak. I znowu, im bardziej Reksio starał się gdzieś pójść, tym bardziej wracał do punktu wyjścia. Wyglądało na to, że znalazł się w sytuacji bez wyjścia. No nie wierzę. Mówiłem do wioseł, mówiłem! Wioseł! Korneliuszek! Wioseł! Trzeba się było lepiej skalibrować. Dobrze, że jesteście. Wygląda na to, że Reksio znalazł się w sytuacji bez wyjścia. Dosłownie czy w przenośni? Bo zostawiłem makaron na gazie. Kretesie, twój przyjaciel Reksio jest w potrzebie. Tylko ty możesz mu pomóc, a ty mi tu z jakimś makaronem? No tak, no racja. No więc podobno zaginął wszelki ślad po Reksiu. Konkretnie mamy jeden ślad. Ta oto księga. Zaraz, powiedziałeś wszelki? No powiedziałem wszelki. To doskonały pomysł, Kretesie. Doskonały. Wszelki. Dajcie mi godzinkę. Oto schemat teleportera. Konstruujemy wielką słuchawkę telefoniczną, na której zamontujemy księgę. Kretes wejdzie w te oto porty. Diesel naciągnie szelki i bach! Wstrzelimy Kretesa prosto w księgę. Proste i genialne. Bracie. A według mnie kompletnie bez sensu. Nie marudź, Kretesie, i do roboty. Wszystkie potrzebne części znajdziesz na podwórku. Kornelku, wybierz miejsce, które nadaje się do budowy teleportera. Się robi. To właśnie punkt, który wybrałem. Myślałem jeszcze o kilku innych punktach, ale zdecydowałem się właśnie na ten. Dobry punkt wybrałem, nie? A może zamiast teleportera wybudujemy potężne jajo? Bracie, co ty na to? O, opona. Drabina. O, jest kotwica. No, nigdy nie pamiętam, jak to się nazywa. Krzywe sanki. No dobra, zaczynamy. Porty. Kluczowy element tego chorego pomysłu. Teraz to... I wreszcie obwiązujemy wszystko z sznurkiem na cacy. Kończone! Doskonale! No i co teraz? Oj, coś mnie naciągacie, koguty. Konrze znowu! Przypominam ci, że szelki to twój pomysł. A czemu sami się nie wystrzelicie, co?
Bo mamy kokora. A poza tym to ty jesteś superbohaterem. I jesteś mądry, przystojny, inteligentny, schludny. Aha, no dobra. Naprawdę jestem Lustereczko, powiedz przecie. Nie wierzę! Oj, nie Babole w Magiksie. Ali też nadejdzie babol, pies z gwiazd, a z lustra konkretnie. I nadzieję sercom waszym przywróci. I kretem swoim wieżę na rynku roztrzaska. A liczba jego łabądek, bałwanek. A za Ali spłynie na nas trzecia część przygód jego. Tako rzecze ich twórca. O psia moc! Trzecia część przepowiedni zaczyna się sprawdzać. Witam cię, Reksiu. Na imię mam Mateusz i jestem burektorem Uniwersytetu Magii, tu w Magiksie. Reksio wyjrzał przez wyłom w murze. Jego przyjaciel Kretes tkwił wbity w wieżę pobliskiego ratusza i biadolił w niebogłosy. O matko, no niech ja dorwę te dwa koguty! Schludny, tfu! Ale się dałem wpuścić w maliny! Dowiedz się, skąd się tu wziąłeś. Według mnie z lustra. Przybyłeś za drugiej strony lustra. Drugie strony luster to miejsce dziwne i niezbadane. Nawet ja, burektor Uniwersytetu Magii, niewiele o nich wiem. Zapytaj o Magix. Magix to największe miasto w krainie czarów, siedziba Uniwersytetu Magii i główny węzeł komunikacyjny. Ostatnio dzieją się tu dziwne i w sumie przerażające rzeczy. Magix znika. Myślę, że o tym mówi druga część przepowiedni. Zapytaj o Uniwersytet Magii. Uniwersytet Magii to stara i szacowna instytucja. Potrafimy nauczyć czarować każdego. Wykształciliśmy wielu słynnych czarodziejów. Ale nawet nas nie ominęły ostatnie zawieruchy. Wszyscy nasi uczniowie zostali zamienieni w żaby. Szkoda gadać. Zapytaj, jak masz wrócić do domu. Jest tylko jeden sposób. Opowiem ci o nim podczas próby wybrańca. Zapytaj o przepowiednię. Przepowiednia. Tak, przepowiednia. To nasza jedyna nadzieja na uratowanie krainy czarów. Wraz z twoim pojawieniem się tu, Reksiu, ta nadzieja pojawia się w naszych sercach. Pozwól, że zacytuję ci przepowiednię. I wstanie jeden z was, szkatułkę pradawną odnalazłszy i plecami się do was obróci. Bowiem samotrzeć otworzyć ją zechce, a kapelusz jego czerwony lub niebieski będzie, albo inna część szaty jego, przyzdobiony znakami nocy, jakoż to księżycami albo gwiazdami, a znany będzie jako ten, który tak potwornie mąci. Zali studnie magiczne wysychać zaczną, zali zakwacze u bram drób rozpaczy, a to, co bryłą lodu było od wieków, wodą się stanie, czyli się roztopi. Kamień dotąd milczący przemówi, a wżdy żab deszcz z niebios spadnie. Jak też na przykład Magix w powietrzu rozpływać się pocznie. Takoż kraina czarów w przepaść runie. Ali też nadejdzie babol, pies z gwiazd, a z lustra konkretnie. I nadzieję sercom waszym przywróci. I kretem swoim wieżę na rynku roztrzaska. A liczba jego łabądek, bałwanek. A za Ali spłynie na nas trzecia część przygód jego. Tako rzecze ich twórca. Reksiu, podejrzewam, że o tobie mówi przepowiednia. Ale nim powiem ci cokolwiek więcej, musisz przejść próbę wybrańca. Zapytaj o Kretesa. Obawiam się, że będziesz musiał znaleźć jakiś sposób, żeby zmniejszyć twojego przyjaciela. Porozmawiaj z Alem Chomikiem. Może udzieli ci jakichś wskazówek. I może nawet uda ci się zrozumieć, co mamroczę. Zapytaj o krainę czarów. Kraina czarów to, jak sama nazwa wskazuje, kraina, w której istnieją czary, czyli magia. Wy zaś jesteście babolami, czyli kimś spoza naszej krainy. Powiedz, że jesteś gotowy do próby wybrańca. Znakomicie. Posłuchaj więc. Musisz dokonać wyboru. Wybierzesz czerwoną kość, a dowiesz się, jak głęboko prowadzi królicza nora.
A przy okazji uratujesz krainę czarów od zagłady. Wybierzesz niebieską kość, opowieść się kończy. Budzisz się w swojej budzie i wierzysz w co chcesz. Jaki jest twój wybór, Reksiu? Obawiam się, że gdzieś zgubiłem niebieską kość. Przypominam ci, że czerwona kość oznacza, że zostaniesz wybrańcem i uratujesz krainę czarów od zagłady. Czerwona kość, a więc chcesz pomóc uratować naszą krainę. Chcesz być wybrańcem. Wzruszyłem się, nie spodziewałem się takiego wyboru. Pytaj, Reksiu, odpowiem na każde pytanie. Poproś o przeczytanie. Dowiedz się, gdzie mieszka Alchomik. Alchomik ma swój warsztat alchemiczny za ratuszem. Trafisz tam bez trudu. Zapytaj, jak masz wrócić do domu. Musisz odszukać niebieską kość. Jestem pewien, że znajdzie się, kiedy uratujesz krainę czarów od zagłady i znów zapanuje tu porządek. Zapytaj się, co masz zrobić, aby uratować krainę czarów. Twoim zadaniem jest przeprowadzić śledztwo i ustalić, który z nas 7 czarodziejów jest tym, który tak potwornie mąci. Tym, o którym mówi pierwsza część przepowiedni. Udaj się do czarodzieja Spielmaustera, do Piklibii i zdobądź specjalną, zaczarowaną kartę śledztwa, która pomoże ci w twoim dochodzeniu. Jednocześnie niniejszym przyjmuję cię, Reksiu, na nasz Uniwersytet Magii. Obawiam się, że będziesz musiał nauczyć się czarować, aby móc sprostać tej misji. Udaj się do profesora Gulguldryka Gryfindyka, naszego nauczyciela podstaw magii. On pokieruje twoją nauką. Gabinet Gulguldryka znajduje się w małym halu na tyłach uniwersytetu. Zapytaj o znaczenie pierwszej części przepowiedni. Nie wiemy dokładnie, o co chodzi w pierwszej części przepowiedni. Domyślamy się jedynie, że wskazuje ona winnego wszystkich naszych nieszczęść. Jedna rzecz jest pewna. Osoba, którą opisuje, to jeden z nas. Jeden z Rady 7 Czarodziejów. Pytanie tylko, który? Zapytaj o znaczenie drugiej części przepowiedni. Druga część przepowiedni opisuje różnego rodzaju nieszczęścia i katastrofy, do których przyczynia się działalność tego, który tak potwornie mąci. Obawiam się, że większość z nich już się wydarzyło. Tylko czekać, aż kraina czarów w przepaść runie. Zapytaj o znaczenie trzeciej części przepowiedni. Trzecia część przepowiedni odnosi się do wybrańca, czyli ciebie. Wynika z niej niezbicie, że sercom naszym nadzieję przywrócisz. Ale czy uratujesz krainę czarów od zguby, to zależy już tylko od ciebie. Zapytaj, czy ma jakieś podejrzenia. Owszem, mam pewne podejrzenia. Coś kiedyś widziałem. Ale nim podzielę się z tobą tą informacją, musisz zdobyć oficjalną kartę śledztwa. Zapytaj o kartę śledztwa. Kartę śledztwa otrzymasz od czarodzieja Spielmaustera w Piklibii. To oficjalny, magiczny dokument, w którym będziesz zapisywał poszlaki i który pomoże ci ustalić, kim jest ten, który tak potwornie mąci. Wierzę, że dzięki niej, po rozmowie z wszystkimi 7 czarodziejami, bez problemu będziesz mógł wskazać zdrajcę. Zapytaj o Radę 7 Czarodziejów. Radę 7 czarodziejów tworzą najpotężniejsi z potężnych. To my czuwamy nad krainą czarów i pilnujemy, żeby nic złego się tu nie działo. Przynajmniej teoretycznie. Oprócz mnie, burektora Mateusza, w Radzie zasiadają 3 wykładowcy Uniwersytetu Magii, Gulguldryk Gryfindyk, docent Serpentus Snake i Waldemar Mors, oraz opiekunowie 3 odległych prowincji, Spielmauster, Chrumburak i Barandalf Biały. Wszystko wskazuje, że zdrajcą jest jeden z nas. Zapytaj o Gulguldryka Gryfindyka. Stary Gulguldryk pracuje tu od zarania dziejów i uczy podstaw magii. Znajdziesz go w jego gabinecie w małym halu uniwersytetu. Zapytaj o Serpentusa Snake'a. Docent Serpentus Snake to nieco gburowaty dziwak i właściwie mało o nim wiem. Wykładam magię 2. poziomu tu na uniwersytecie. Jego gabinet jest ukryty. Trafisz tam dopiero, kiedy Gulguldryk uzna, że jesteś na to gotowy. Zapytaj o Waldemara Morsa. Waldemar Mors, zwany Waldim, to nauczyciel magii dla zaawansowanych. Jego gabinet mieści się poza uniwersytetem, a nawet poza Magiksem. Kiedy ukończysz kurs magii 2. stopnia u docenta Snake'a, dowiesz się, jak do niego trafić. Zapytaj o Spielmaustera. Spielmauster to nieco zwariowany opiekun prowincji Piklibia. Dużo tworzy, wymyśla i kombinuje. Zacznij śledztwo właśnie od niego, bowiem tylko on może dać ci kartę śledztwa. Do Piklibii będziesz musiał polecieć na miotle. Zapytaj o Barandalfa Białego.
Barandalf Biały opiekuje się Bobrorem, w którym ostatnio zaległy cienie. Ostatnimi czasy snuje się po swojej prowincji tam i z powrotem, więc zapewne będziesz musiał go dobrze poszukać. Do Bobroru dostaniesz się drogą powietrzną, czyli na miotle. Zapytaj o Chrumburaka. Hał, hał. Chrumburak to oficjalny opiekun krainy bajek. Mieszka w małym, murowanym domku, ale po ostatnich roztopach niełatwo będzie ci go znaleźć. Do krainy bajek dostaniesz się jedynie na miotle. Zapytaj o latanie na miotle. Hał, 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 hał. To nic trudnego, wierz mi. Problemem może być jedynie sama miotła. Niestety nie mamy wolnych mioteł na uniwersytecie, więc będziesz musiał sobie kupić ją sam. Niestety u Lisa Chytrusa. Udaj się do Gulguldryka Gryfindyka i rozpocznij szkolenie w zakresie rzucania czarów. A więc ty jesteś Reksio. Nowy uczeń, ha? No dobrze. Zobaczymy, co potrafisz. Podejdź do manekina. Oto twoja różdżka. Pilnuj jej jak oka w głowie. Będziesz jej używał głównie do prowadzenia pojedynków magicznych. Za każdym razem, gdy będziesz mógł jej użyć, na ekranie pojawi się jej symbol. Wciśnij teraz przycisk myszki i przejedź dookoła ekranu. W ten właśnie sposób będziesz czarował. Doskonale. Aby rzucić czar, musisz wykreślić konkretny znak. Takich właśnie znaków postaram się ciebie nauczyć. I tu ważna rzecz. Są dwa rodzaje czarów. Ofensywne, którymi możesz atakować przeciwnika, oraz odpowiadające im zasłony, które przez chwilę chronią cię przed skutkami czarów rzucanych na ciebie. Lekcja pierwsza to czar ofensywny Kula Budyni. Trafiony tym czarem przeciwnik będzie miał spowolnione ruchy i trudniej będzie mu rzucać czary. Spróbuj powtórzyć ten znak, pamiętając, by przycisk myszki był wciśnięty. Ważne też, byś zrobił to jednym ruchem i koniecznie w określonym przeze mnie kierunku. Dobrze. Twoja różdżka jest naładowana czarem Kula Budyni. Wyceluj teraz w manekina i kliknij przycisk myszki. Znakomicie. Właśnie rzuciłeś swoją pierwszą kulę budyni. Powtórz to jeszcze dwukrotnie. Doskonale. Właśnie pokonałeś swojego pierwszego przeciwnika w pojedynku. Pojedynek bowiem toczy się do momentu, w którym jeden z biorących w nim udział czarodziejów zostanie trafiony po 3-kroć tym samym czarem. Jeśli chcesz, możesz jeszcze poćwiczyć rzucanie kuli budyni. Spróbuj pokonać manekina przy pomocy tego czaru. Wraz z kolejnymi pojedynkami i innymi przygodami będzie ci rosło doświadczenie. To ta mała klepsydra w rogu ekranu. Obserwuj ją. Kiedy piasek się przesypie, będziesz mógł przyjść do mnie i nauczyć się nowego czaru. Czary, których możesz się u mnie nauczyć, to te kule, co wiszą pod sufitem. Zwróć uwagę, że czar Kula Budyniu, którego już się nauczyłeś, wygląda już nieco inaczej. Podsumowując, kiedy klepsydra w rogu ekranu zacznie mrugać, przyjdź do mnie i wybierz jedną z wiszących pod sufitem kul, aby nauczyć się nowego czaru. Reksio opuścił bezpieczny dziedziniec uniwersytecki i wkroczył na główny plac miasta Magix. Wysoko ponad nim szamotał się biedny Kretes. Biedny, biedny, biedny Kretes. Ojejku, jejku, jejku. Niech ktoś oswobodzi biednego Kretesa. Ojejku, jejku, jejku. Następny proszę. Uwolnij mnie z tego piekła biurokracji. Widział ktoś moje pióro? Jak się mam? No raczej słabo. Coś mnie gniecie w plecy, jakieś ptaszęta wiją mi gniazdo na plecach. Dziobie. Najpierw zniknął mi kurnik, a teraz jakiś Już kret nie mogę. rozwalił nam ratusz. Kamienie filozoficzne, milowe, syzyfowe i inne. Kup 2, trzeci gratis.
najlepsze eliksiry, płyny, wywary, polewki i magiczne zupy. Najlepszy eliksir, płyn na porost wszystkiego. Tylko u Ala Chomika. Witam, jestem Alchomik, alchemik. W czym mógłbym panu pomóc? Płyn na trwałe zmniejszenie rozmiarów. A może na porost wąsów? A może zamiast tego, uwaga, kamień zielony do ściskania w ręku. Nie? A może papugę? Norweską błękitną? No dobra, poddaję się. Nie wiem, z czego zrobić płyn trwałego zmniejszenia postaci. Z lebiotki? Może z lebiotki. Ale nie mam lebiotki. Może więc jednak weźmie pan papugę. Ale pan jest uparty, no dobra. Jeśli zdobędzie pan lebiotkę, spróbuję coś dla pana zrobić. Zadowolony? Lebiotka rośnie w górze rzeki. Jeśli dogada się pan z tym szurniętym smokrętem, może pana zawiezie na miejsce. Reksio postanowił przyjrzeć się bliżej przystani. Wtem Reksio sięgnął po różdżkę. Trafiona czarem gęś zagęgała upiornie i rozpłynęła się w powietrzu. Reksio zwyciężył. Pokonawszy tajemniczą gęś, Reksio dotarł do zacisznej przystani. Pozornie zacisznej. Witam, jestem Smokręt. Poproś go, by zabrał cię w górę rzeki po lebiotkę. Zapytaj o tajemniczą gęś. Oj, dobrze, że ją przepędziłeś. Napadała na moich potencjalnych klientów. Nie mam pojęcia, jak i kiedy tu trafiła. Nie było jej, naraz wyrosła jak spod ziemi. Zapytaj go, kim jest. Zwą mnie po prostu Smokręt. Zajmuję się transportem rzecznym, przewożę pasażerów, a czasem towary. Niestety skończyła mi się licencja. Zapytaj go o licencję. Skończyła mi się, jak już mówiłem, licencja. Powinienem pójść do ratusza i ją odnowić. Niestety, moje znaczne rozmiary nie pozwalają mi wejść do ratusza. Poproś go, by zabrał cię w górę rzeki po lebiotkę. Bardzo chętnie zrobię to nawet za darmo, ale musisz załatwić mi odnowienie licencji w ratuszu. O, klient. Licencja dla pana Smokręta? Oczywiście. Dziwię się, że sam się tu nie pofatygował. Widział ktoś moje... Uwolnij mnie z tego biura piekła nic panu nie biurokracji! podpiszę. Mam tego wszystkiego, bo dziurki w dziobie. Najpierw zniknął mi kurnik, a teraz jakiś Już kret nie mogę. rozwalił nam ratusz. Licencja dla pana Smokręta? Oczywiście. Dziwię się, że sam się tu nie pofatygował. Proszę bardzo. Reksiu, ratuj! Dokąd zmierza nasza kraina czarów?
O, klient, nasz pan. Hał, 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 hał. Jeju, załatwiłeś mi licencję, jestem twoim dłużnikiem, Reksiu. Poproś go, by zabrał cię w górę rzeki po lebiotkę. Hał, 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 hał. Jasna sprawa, że cię zawiozę w górę rzeki po lebiotkę. Wskakuj, zaraz ci wytłumaczę, jak mną kierować. Mam nadzieję, że jesteś gotowy. Ruszamy! No, jesteśmy. Zbierz lebiotkę i wracamy. Ho, ho, ho. Polecimy inną trasą, może będzie łatwiej. Widzę przystań! Udało się! Przeklęta biurokracja! Witam, może papugę niebiesko-błękitną. Aha, to pan. Co z tą lebiotką? Hał, 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 hał. No dobrze. Badania, eksperymenty, wywar, to będzie jakieś 30 000 złotych monet plus VAT. Proszę się zgłosić za pół roku. To moja ostateczna oferta. Jeśli się panu nie podoba, to proszę, oto klucz. Może pan pójść sobie do piwnicy i samemu sobie uważać eliksir. Powodzenia. I na przyszłość niech pan mówi ostrożniej, bo strasznie pan pluje. Zamknięte do odwołania. Jestem na wsiadach w Homiltonie. Nagle Reksio sięgnął po różdżkę. Trafiona czarem gęś zagęgała upiornie i rozpłynęła się w powietrzu. Reksio zwyciężył. Reksio wkroczył do piwnicy alchemika z mocnym postanowieniem stworzenia eliksiru trwałego zmniejszenia. Pióro Feniksa.
Stary but. Piach. Ciastko. Popki nietoperza. Jęczmień. Reksio przyjrzał się apparatusowi. Symbole przy poszczególnych kolbach sugerowały, jakie składniki należy w nich umieścić. Wesoła kolonia ptaków Dodo zaoferowała swoją pomoc w charakterze Dodo doświadczalnych. Miejsce na lebiotkę. Pióro Feniksa. Jęczmień. Jęczmień. Popki nietoperza. Ciastko. Piach. Stary but. Pajęczyna. Reksio stworzył swój pierwszy eliksir. Wiedział, że przed nim długa droga. Postanowił więc skrupulatnie zapisywać efekty swoich eksperymentów. Jego celem było zmniejszyć trwale ptaka Dodo bez dodatkowych efektów ubocznych. W pewnym momencie Reksiowi udało się uzyskać eliksir zmniejszający. Był na właściwym tropie. Teraz należało jedynie znaleźć kombinację, która dałaby trwałe efekty. Po kilku pierwszych próbach Reksio zaczął podejrzewać, że każdy ze składników jest cząstką jakiegoś czaru. Teraz należało namierzyć, które dwa składniki powodują zmniejszenie, a które dwa utrwalają efekt. Wreszcie po żmudnych eksperymentach eliksir trwałego pomniejszenia był gotowy. Dokąd zmierza nasza kraina czarów? Oj, ratuj, Reksiu, ratuj! Au. Eliksir z lebiotki? Lej prosto w paszczę, Reksiu! Wszędzie w tym mieście pusto, a tu nagle przewijają się jakieś tłumy. Reksio postanowił wspiąć się na płaskowyż ponad miastem, kiedy nagle Reksio sięgnął po różdżkę. To już było zbyt wiele dla dzielnego psa. Reksio poczuł, że świat wiruje mu przed oczyma. Wiedział, że przegrał pojedynek.
Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Sen. Mądry wybór. Zapraszam cię do manekina. Oto symbol czaru ofensywnego Sen. Trafiony nim przeciwnik zacznie przysypiać podczas pojedynku. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. Nie jesteś jeszcze gotowy na naukę kolejnego czaru. Zapytaj o Serpentusa Snake'a. Docent Serpentus Snake to nauczyciel magii drugiego poziomu. Jego gabinet znajduje się tu, na uniwersytecie. Ale aby się z nim spotkać, będziesz musiał najpierw zakończyć naukę u mnie. Zapytaj Nic z o tego nie tajemniczą rozumiem. gęś. Z tego co mówisz, wynika, że spotkałeś niesławną gęś apokalipsy, należącą do rodziny drobiu chaosu. Gęsi apokalipsy przewyższają znajomością magii kaczki rozpaczy, ale ustępują zdecydowanie kulom zagłady. Myślę, że po kilku pierwszych lekcjach czarów będziesz w stanie pokonać taką gęś apokalipsy. Oj, na Zapytaj kopiec o Kreta i trup Kilimandżaro, aleśmy wdepnęli, Reksiu. Trup chaosu to istna zmora krainy czarów. Codziennie napływają informacje o kolejnych atakach. Nawet Magix przestał być bezpiecznym miejscem. I nikt do końca nie wie skąd i dlaczego nagle drób chaosu pojawił się w krainie czarów. Oj, na kopiec Kreta i Kilimandżaro, aleśmy wdepnęli, Reksiu. Nie jesteś jeszcze gotowy na naukę kolejnego czaru. Reksio sięgnął po różdżkę. Trafiona czarem gęś zagęgała upiornie i rozpłynęła się w powietrzu. Reksio zwyciężył. Uporawszy się z gęsią, Reksio wkroczył na obszerny płaskowyż, górujący nad miastem Magix. Witam na naszym miotlisku. Zapraszamy do Miotła Marktu. Zapraszam do Miotła Marktu. Handelek, doskonaluncio. Proszę obejrzeć moje towary. Do każdej latającej miotły szufeleczka gratis. O, a ma pan oko, to bardzo solidna miotła. Chyba nowa laga, wykończona sumiastym wąsem, jak dla pana, jedyne 14 900. O, doskonały wybór. O, to doskonały wybór. Mahoniowa rękojeść, borsucze włosie cena, jedynie 19 900. Bambus 2000, to też niezła miotła w sumie, nieco używana może, oddam ją za 1000. To platforma startowa w kierunku Piklibi. Wszędzie w tym mieście pusto, a tu nagle przewijają się jakieś tłumy. Rektor Mateusz wypłaci 500 sztuk w złocie temu, który odeprze szturm drobiu na miasto.
Gulguldryk Gryfindyk oferuje nagrodę w wysokości 500 sztuk złota za dostarczenie klucza do piwnicy z piwnicy. Ua, ale dziura w tym ratuszu. Nie jesteś jeszcze gotowy na naukę kolejnego czaru. Zgłaszasz się do tej roboty, Reksiu? Doskonale. Posłuchaj więc. Oferuję nagrodę w wysokości 500 sztuk złota za dostarczenie klucza do piwnicy Uniwersytetu z piwnicy. Zgłaszasz się do tej roboty, Reksiu? Doskonale. Posłuchaj więc. Udaj się na mury uniwersytetu i pokonaj szarżujący od jakiegoś czasu drób chaosu. Próbowaliśmy wysłać do boju naszych uczniów, ale niestety okazali się za mięscy. I teraz, jak widziałeś, skaczą wokół uniwersytetu w postaci żab. Twoim sprzymierzeńcem będzie magiczna aura uniwersytetu, dzięki której twoje czary będą dużo silniejsze. Na mury dostaniesz się schodkami w małym halu. Hasło do furty to budyń. Bum, bum, bum. Na końcu ciemnego korytarza znajdowała się masywna furta, która na widok Reksia przemówiła. Jestem furta. Podaj hasło dostępu na mury. Hasło prawidłowe. Reksio stanął na szańcu i wyciągnął różdżkę. Drób nadciągał. Wreszcie ostatnie ptaszysko zostało trafione. Tak oto dzielny pies Reksio uratował uniwersytet. Doskonała robota, Reksiu. Oto obiecane 500 sztuk złota. Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Ochrona przed snem. Mądry wybór. Zapraszam cię do manekina. Oto symbol czaru ochrona przed snem. Poćwicz kreślenie tego symbolu. Bardzo dobrze. Za chwilę mój magiczny manekin spróbuje cię zaatakować. Wykonaj prawidłową zasłonę. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. Nie jesteś jeszcze gotowy na naukę kolejnego czaru. A to zupełnie jak w Sopocie. To ty wyczarowałeś te ptaszęta?
Przejście zaprowadziło Reksia do mrocznej piwnicy. Dzielny pies wyczuwał, że gdzieś tu w ciemności leży klucz. Natomiast ja ten klucz po prostu widzę, no. Chociaż jestem ślepy jak kret. To też, i to, i to. Reksio sięgnął po różdżkę. Trafiona czarem gęś zagęgała upiornie i rozpłynęła się w powietrzu. Reksio zwyciężył. Nie jesteś jeszcze gotowy na naukę kolejnego czaru. Doskonała robota, Reksiu. Oto obiecane 500 sztuk złota. Witam na naszym miotlisku. Zapraszamy do Miotła Marktu. Zapraszam do Miotła Marktu. A więc zdecydował się pan na zakup Bambusa 2000? Doskonaluszko. Mam nadzieję, że za szybko się nie rozpadnie. No i oczywiście szufeleczka gratis, czyli za darmo. Nie mając zbyt dużego wyboru, Reksio postanowił wypróbować działanie miotły. Przyjdź mnie, wsiądę na miotłę. A Kretes szufelki. Mówisz, że na szufelkę, tak? I ruszyli. Ojejku, jejku, jejku. I ruszyli. O matku, ratunku, ja nie chcę, Reksiu, to już koniec, co ja tu robię, niech ja dorwę te koguty, na Boga twaroga, ja nie chcę umierać, hej, ciągle żyję, jestem niezły, z drogi śmiertelnicy, nadlatuje mistrz szufli, zaraz, co ja wygaduję, przecież w każdej chwili mogę wpaść na drzewo, ała, oj. Co to było? Kret? Niemożliwe. Karolu, to mi się zawalił. Ała. Lecieli, aż wreszcie dolecieli. Przed nami Piklibia. Wreszcie po wielu perypetiach nasi podniebni herosi wylądowali bezpiecznie w Piklibii. Perypetie to te drzewa, co rosły po drodze? Nie! A kto to? Reksio sięgnął po różdżkę. Trafiona czarem gęś zagęgała upiornie i rozpłynęła się w powietrzu. Reksio zwyciężył. Krajobraz, który ujrzeli, napełnił ich serca zachwytem.
Reksiu, spójrz, jakie piękne zjawiska krasowe. To chyba robota krasnoludków. Zjawiska krasowe. Pozwól, Reksiu, że wyjaśnię ci, jak takie cuda powstają. Bierzesz skałę wapienną, twardą jak skała, i przez parę milionów lat kapiesz na nią wodą lub zawiewasz wietrzykiem. No i ta skała się po prostu sypie. I to na różne wymyślne sposoby. Ratunku! Czuję się, jakbym był w jakiejś Pomocy! grze. Ratunku! Ratunku! Zbliża się twój sygnał! Tak, weź ten sznurek. Sznurek zawsze się przyda. Zawsze. Tylko, żeby krajobraz nie spadł nam na głowę. Ratunku! 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 Pomocy! Pomocy! Wracasz na start! Pomocy! Pomocy! Wracasz na start! Zbliża się twój sygnał! Bierz żelastwo i zmykamy. Bierz żelastwo i zmykamy. Ratunku! Bohaterowie wkroczyli do dziwnego domku. Wewnątrz ktoś szamotał się w niemocy. Spójrz, ktoś szamoce się w niemocy. O! Babole! Babole w Piklibi! Niemożliwe! No ładnie się tu pan urządził. O, bloczek do przewieszania lin. O, tu przewiesimy, super. A to co za taki kociołek? Myślę, Reksiu, że musimy napełnić kociołek czymś bardzo ciężkim. No, znowu drgnęło! Więcej złomu! Co też mi strzeliło do głowy, żeby trzymać to diabelskie urządzenie w domu? Reksiu, tymi, co tak skaczą, to się nie przejmuj. To są tylko pionki w tej grze. Jestem egzek ze starych źródeł! Siła 7, moc 3! Kretes, siła 2, moc 5, au! Jaki jest twój priorytet, wojowniku? Wykryj tę kolizję! Hadzia! Zaraz się wysypiesz, jakem Araj z Komonu! Poznaj siłę dzielnego batona z panelu dolnego! Wysyp się na szrocie! Architektura Piklibi charakteryzuje się tym, że wszędzie są dziury. Bierz żelastwo i zmykamy. Że co? Ten złom? Do kieszeni? To jakieś czary. O, mężni herosi! Uwolnijcie biednego Szpilmaustera z tej przeklętej pułapki! Znowu drgnęło. No, poszło.
O, dziękuję niezmiernie. W czym mógłby wam pomóc czarodziej Spielmauster? Zapytaj o trup chaosu. Hał, 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 hał. Te dziwne kaczki i inne gęsi, tak? Pojawiły się niedawno. Podejrzewam, że są jakoś powiązane ze znikaniem magii. No to klops. Zapytaj o Piklibię. Hał, 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 hał. Piklibia? To cały mój świat. Sam go wybudowałem. Wiecie, jestem tu mistrzem gry. Tworzę postacie, maluję figurki, wymyślam im różne przygody. Ale ostatnio moje postacie kompletnie powariowały. Oj, coś złego się tu dzieje. To ponad siły małego Zapytaj kreta. o skaczących wojów. Hał, hał. No właśnie, to ja ich stworzyłem. Jeszcze niedawno wypełniali przeróżne zadania. Zdobywali magiczne przedmioty. Uwalniali księżniczki. Raptem, któregoś dnia większość mojej magii po prostu z nich wyparowała. I wszystko im się pomieszało. Zaczęli snuć się bez sensu i bredzić. Stali się wręcz niebezpieczni. Dobrze, że udało się wam ich pozbyć. No to klops. Zapytaj o pułapkę. Hał, 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 hał. Sam nie wiem, co mi przyszło do głowy. Chciałem zrobić kilka zabezpieczeń, Zapytaj o kartę śledztwa. Hał, 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 hał. a więc Burektor tu was przysłał. Interesujące. No dobrze, posłuchajcie. Karta śledztwa ukryta jest w podziemiach Piklibi. Oto klucz. Drzwi do podziemi znajdziecie niedaleko mojego domu. Mam nadzieję, że spodobają się wam potworne lochy mojego autorstwa. No nie wierzę. Reksio przekręcił kluczyk i po chwili lochy stanęły otworem. O, lochy stoją otworem. Lochy. Czyli jak mniemam samice dzików. Ha! Jeszcze jeden świetny żart lingwistyczny. Tu jestem. To niewątpliwie karta śledztwa. Bierzemy. Wróciliście? Cali i zdrowi. Podobały się wam lochy? Ja je wymyśliłem, nie chwaląc się. Zapytaj o tego, który tak potwornie. Poproś o objaśnienie zasad. Hał, 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 hał. No dobrze, pokażcie mi tę kartę. Wytłumaczę wam jej działanie. Każdy z nas 7 czarodziejów podzieli się z wami swoimi podejrzeniami. Po rozmowie z czarodziejem karta uaktualni się automatycznie. Kliknij wizerunek czarodzieja, aby ponownie wysłuchać jego podpowiedzi i zobaczyć, którzy czarodzieje w świetle tej podpowiedzi są podejrzani, a którzy nie. Kiedy porozmawiasz już z całą 7 i wyświetlisz wszystkie podpowiedzi, okaże się zapewne, że nikt nie jest podejrzany. Ale pamiętaj, ten, który tak potwornie mąci, kłamie. Jeśli po wyłączeniu jednej podpowiedzi pojawi się jeden podejrzany i będzie to ten sam czarodziej, którego właśnie wyłączyłeś, bam! To będzie z pewnością ten, który tak potwornie mąci. No nie wierzę.
Zapytaj o tego, który Jednego jestem tylko pewien. To nie ja jestem tym, który tak potwornie mąci. No to klops. No, to papa. I na przyszłość uważaj z tymi zabezpieczeniami. Zmiatamy stąd. Proszę, Reksiu, uważaj na te perypetie. I ruszyli. Lecieli, aż wreszcie dolecieli. Widzę Magix przed nami. Nagle Reksio sięgnął po różdżkę. Trafiona czarna gęś zagęgała upiornie i rozpłynęła się w powietrzu. Reksio zwyciężył. Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Ochrona. Mądry wybór. Zapraszam cię do manekina. Oto symbol czaru, ochrona przed kulą budyń. Poćwicz kreślenie tego symbolu. Bardzo dobrze. Za chwilę mój magiczny manekin spróbuje cię zaatakować. Wykonaj prawidłową zasłonę. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. Obawiam się, Reksiu, że nauczyłeś się wszystkich czarów pierwszego poziomu. Udaj się do docenta Serpentusa Snake'a na kurs magii 2. stopnia. Oto klucz, który otworzy ci drogę do gabinetu docenta Snake'a. Magiczne drzwi prowadzące do niego znajdziesz tu, na uniwersytecie. Powodzenia! Zapytaj o tego, Podejrzany ma albo niebieski płaszcz, albo wzorek w księżyce. Na pewno nie ma obu. Nic z tego nie rozumiem. Obawiam się, Reksiu, że nauczył... Potężny, wiszący na ścianie Arras przykuł uwagę Reksia. Arras był niewątpliwie magiczny. Wzór na Arrasie nagle nabrał sensu. Reksio miał wrażenie, że czegoś brakowało. Witaj w gabinecie docenta Serpentusa Snake'a, Reksiu. Witam cię, Reksiu. Spodziewałem się ciebie, ale jeszcze nie w tej chwili. Szybko ci poszło. Nazywam się docent Serpentus Snake i jestem nauczycielem czarów 2. stopnia. Proszę, zapoznaj się z zaklęciami, których mogę cię nauczyć. Zamiana w żabę. Dobry wybór, Reksiu. Podejdź do manekina. Oto symbol czaru ofensywnego zamiana w żabę. Trafiony nim przeciwnik zacznie zamieniać się w żabę. To skutecznie utrudni mu rzucanie czarów. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. Obawiam się, że nie jesteś jeszcze gotowy na naukę kolejnego czaru. Zapytaj o drób chaosu. Zapytaj o tego, który tak potwornie mąci. Nic nie wiem oprócz tego, że to na pewno nie Waldimors. No to klops. Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Plaga much. Dobry wybór, Reksiu. Podejdź do manekina. Oto symbol czaru ofensywnego, plaga much. Trafionego nim przeciwnika otoczą irytujące owady i będą mu przeszkadzały w rzucaniu czarów. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz.
Obawiam się, że nie jesteś jeszcze gotowy na naukę kolejnego czaru. Im cokolwiek ci powiem, musisz odeprzeć jeszcze jedną falę drobiu, szturmującą właśnie uniwersytet. Hasło do furty to kisiel malinowy. Na końcu ciemnego korytarza znajdowała się masywna furta, która na widok Reksia przemówiła. Jestem furta. Podaj hasło dostępu na mury. Hasło prawidłowe. Reksio stanął na szańcu i wyciągnął różdżkę. Drób nadciągał. Ostatnie ptaszysko zachwiało się i padło. Reksio znów mógł cieszyć się ze zwycięstwa. Poproś o przeczytanie, zapytaj o drób chaosu. Nie mam pojęcia, co to za diabelstwo, ale ostatnimi czasy mało co mnie dziwi. Wiem, że można je pokonać czarami. A słyszałem też, że kury są ze wszystkich najmocniejsze. No i co jeszcze? Zapytaj o tego, który tak potwornie mąci. Podejrzany ma albo czerwony kapelusz, albo wzorek księżyce. Na pewno nie ma obu. No to klops. To platforma startowa w kierunku Pikribi. Niestety niedawno zniknęła, ale pewnie wkrótce się znowu pojawi. Z tej platformy leci się do krainy bajek. Latanie na miotłach. Powinni tego zabronić. I ruszyli. Ojejku, jejku, jejku. Ała. Co tam? Oj. Przed nami kraina bajek. I tak, bez większych przeszkód, nasi bohaterowie dotarli do krainy bajek. Za to z całą masą mniejszych przeszkód. Nagle Reksio sięgnął po różdżkę. Trafiona czarna gęś zagęgała upiornie i rozpłynęła się w powietrzu. Reksio zwyciężył. Przepraszam, ale witam w krainie bajek. Jestem słynny, gadający kamień, który mówi. W życiu nie słyszałem. Bardzo mi przykro, Kretes. A to dzielny pies Reksio. Nie szkodzi, przepraszam. Chętnie zostanę waszym przewodnikiem i przyjacielem.
Zapytaj o krainę baniek. Piękna jest nasza kraina bajek, niezmiernie, jak również zagadkowa i pełna niespodzianek. Na przykład całkiem niedawno roztopił się pałac królowej śniegu, a niemal wszyscy zamienili się w żaby, za co serdecznie przepraszam. To ponad siły małego kreta. Zapytaj o chrup buraka. Czarodziej Chrumburak? Przepraszam, ale nie wiem, gdzie jest. Myślę, że powinniście porozmawiać z królową śniegu. Oj, na kopiec kreta i Kilimandżaro. Aleśmy wdepnęli, Reksiu. Zapytaj, czy możesz go wziąć ze sobą jako przewodnika. Oczywiście, z wielką przyjemnością. Z góry przepraszam, jeśli okaże się dla was ciężarem. No to klops. Ruszajmy, przyjaciele! Mogę tak do was mówić? Na następnej planszy dowiecie się, że czerwony kapturek został porwany! O, ja biedna! Mój czerwony kapturek porwany! I jak ja się teraz pokażę babci? No już dobrze, no nie płacz. Nie martw się, czerwony kapturku, znajdziemy kogoś, kto ci go zszyje. O, dziękuję, panie krecie. Naprawcie mój kapturek, a odwdzięczę się wam tym oto koszyczkiem pełnym smakołyków, doskonałym dla kogoś, kto wyrusza w podróż. Przyjaciele, poznajcie samą królewnę Śnieżkę! O, gdzież oni są, ci moi brodaci maluczkowie? Witaj, jaśnie panienko, a czemuż, grymas frasuje twoje cudne lico. Witajcie, podróżnicy! Rozpaczam, bowiem moi przyjaciele, krasnoludkowie w liczbie 7 wybrali się zbadać podziemia chatki z piernika i dotąd nie wrócili. Och, znajdźcie ich, a dam wam to piękne, ale najprawdopodobniej zatrute jabłko, które dostałam od starej wieśniaczki. La la ding. A oto sam przesławny szewczyk Dratewka. Witam, jegomościów. Przesławny rzeczywiście jestem, a to za sprawą mojej niezwykłej biegłości w posługiwaniu się igłą i nicią, czyli dratwą. Szewczyku, Dratewko, czy mógłbyś zszyć ten oto porwany kapturek? Może i mógłbym, ale nie bez butów. Jak zapewne wiecie, szept bez butów chodzi, a tak się składa, że moje buty 7-milowe zresztą ukradł mi niedawno pewien wścibski kot. Odzyskajcie buty, a zszyję dla was kapturek. A oto słynna chatka z piernika i nie mniej słynna karoca Kopciuszka. Obie w marnym stanie po niefortunnej pomyłce dobrej wróżki, która wyczarowała woźnicę i stangretów z 3 myszek, niestety ślepych, za co naturalnie serdecznie was przepraszam. Ktoś się szamocze w tym kwiatku. Przepraszamy, ale przychodzimy z pomocą. Dziękuję, jestem Calineczka, a w nagrodę, że mnie uratowaliście, dam wam wszystko, co posiadam, czyli to oto magiczne ziarenko, które znalazłam. Ho, 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 piękne ziarenko, wielkie dzięki. Widzę wejście do piwnicy, ale kompletnie zawalone marcepanem. Bez ciężkiego sprzętu nijak tam nie wleziemy, Reksiu. A to co za beczka? Co tam trzymasz, Szewczyku? Niestety, to tajemnica, która nie ma nic wspólnego z żadnym smokiem. Przepraszam, ale kim ty jesteś? Księciem z bajki? Złą macochą? Dzielnym gajowym? Jak to kim jestem? No przecież chyba widać. Jestem żabą.
Przynajmniej tak mi się zdaje. A, to przepraszam. A po co ci te materace, żabo? Chcę się przekonać, czy zupełnie przypadkiem nie jestem zaklętą królewną. W tym celu postanowiłam przespać się na ziarnko i zobaczyć, czy coś poczuję. Macie może ziarnka? Tak się składa, że mamy tutaj jedno takie magiczne ziarenko. Reksio wręczył żabie ziarenko, które żaba natychmiast zasadziła pod materacem i ułożyła się do snu. I wtedy, nagle, A to co za chaszcze? Aj, zdrzemnęłam się. Nie czuję żadnego ziarnka. Musi być, że jednak jestem zwykłą żabą. Mówi się trudno. La. O, nie to. Reksio postanowił wspiąć się na potężną łodygę. O nie, ja tam nie leżę. Poczekam tu sobie, może się zdrzemnę nieco. Posuniesz się? Wow. Tak tu siedzę i myślę, że gdzieś tam moja Moli czeka na powrót swojego kretesa. Zawsze chciałam być kretem. Kopać tunele pod ziemią, to dopiero jest wolność. Nadal nic nie czuję. Hej, czuję coś. Tu mnie coś gniecie pod łopatką. A, to ty. No, przepraszam, ale ze mnie nie zdara. Witam! Może niekoniecznie widać to na pierwszy rzut oka, ale jestem królową i do tego śniegu. Przepraszam, ale przepraszam. Zapytaj o chrumburaka. Jestem pewna, że chrumburak pojawi się we właściwym momencie naszej przygody, jak nawiesza niesamowite wyczucie czasu. Zapytaj o krainę bajek. Oj, złe to czasy dla krainy bajek, bardzo złe. Nie dosyć, że roztopił mi się pałac wraz z górą lodową, na której stał, to jeszcze wszyscy zamienili się w żaby. Zapytaj o żaby. No więc wszyscy są teraz żabami i nie wiadomo dlaczego, a także co z tym zrobić. Zapytaj o trup chaosu. Słyszałam o tych potworach. Zdecydowanie nie są z naszej bajki. Kto wie, może one za tym wszystkim stoją. Zapytaj o to, czy możesz jej jakoś pomóc. O, zdecydowanie. Mam dla ciebie, Reksiu, 2 zadania. Po pierwsze, coś nie pozwala mi zamrozić mojej góry. Znajdź i wyeliminuj przyczynę. Jak się z tym uporasz, zdobądź dla mnie, uwaga, nowy, wspaniały pałac. Mianuję cię królewskim inspektorem. Zapytaj o problemy z zamrażaniem góry. Co próbuje rzucić czar zamrażania, to po chwili wszystko spływa. Tak jakby ktoś od spodu wszystko podgrzewał. Zapytaj o problemy z pałacem. Jak się mieszka w lodowym pałacu, to niestety trzeba się liczyć ze specyficzną fizyką budowli. No i któregoś pięknego dnia obudziłam się miast na łóżku skutego lodowca w kałuży Włocka. W dodatku jak żaba z wadą wymowy. Oczekuję, że zdobędziesz i dostarczysz mi nowy, lepszy pałac, inspektorze Reksiu. Hał. A,
smok! Inaczej go sobie wyobrażałem. Nie zbliżać się! Jestem groźny i wściekły. Zionę, dyszę, dymię i pożeram. Będę rozmawiał tylko z oficjalnym przedstawicielem Królowej Śniegu. I chlut. No co za bezczelny kret! Żebym ja się nie chlustnął! A to insza inszość. W czym mógłbym pomóc? Chodzi o to, żebyś przestał ziać ogniem, bo roztopiłeś górę i pałac Królowej Śniegu. Bardzo bym chciał. Niestety jakiś, nie powiem kto, cały czas faszeruje mnie siarką. A to drań. Znajdźcie gagatka i pozbądźcie się raz na zawsze tej jego siarki. To przestanę roztapiać elementy krajobrazu. Słowo smoka. Koledzy, przepraszam, ale pozwólcie, że przedstawię Baba Jaga. Ali Baba Jaga. Jasiu i Małgosiu, aleście wyrośli. Chyba bierze nas szanowna Żaba Jaga za kogoś innego. Jestem Kret Kretes, a to dzielny pies Reksio. Akurat. Drugi raz mnie nie nabierzecie. Ali Baba Jaga straciła swój dom z piernika, o czym już wiecie. Przepraszam, jeśli się powtarzam. To była piękna chatka. Kto wie? Może dałoby się ją jeszcze jakoś odbudować. No nie sądzę. To projekt mojego nowego domu. W technologii klasycznej kurzej łapki. Zamierzam go tu postawić. Przepraszam, to znowu ja, gadający kamień, który mówi wasz przyjaciel. Oto dotarliście do słynnego kamiennego trolla. Legenda głosi, że dopóty troll pozostanie kamieniem, dopóki będzie nań słoneczko świecić. Ależ ma potężne plecy. Tak przypuszczam. Spójrz, Reksiu, czy to nie kot w butach przypadkiem? W butach Szewczyka zresztą. Jasne, że żaba, ale w tej krainie kot to też żaba. Reksio i Kretes postanowili złapać kota i odzyskać szewczykowe buty 7-milowe. Taś, taś. O, miodek się wylał. Ależ tu lepko. Gdybym nosił buty, niechybnie bym się przykleił do tego miodku. Ładnie to tak? W czyichś butach? Aha, mam cię, wąsaty kradzieju. No ale grunt, że buty po nim zostały. Proszę, oto twoje buty. Serdeczne dzięki. Jeśli macie coś do zszycia, zacerowania, tudzież załatania, chętnie się wam odwdzięczę. Szewczyku, dratewko, czy mógłbyś zszyć ten oto porwany kapturek? Oczywiście, proszę. Przepraszam, czy mogę podziękować? A to co za beczka? Co tam trzymasz, Szewczyku? Niestety, to tajemnica. Tajemnica, która nie ma nic wspólnego z żadnym smokiem. Chyba mi się uda. Hej, uważajcie, to siarka, nie przelewki, może wybuchnąć. Nie przelać się.
To taka chatka, półchatka. Proszę, czerwony kapturku, oto twój czerwony kapturek. Oho! Zszyty! Jak się patrzy! Dziękuję! Proszę, oto koszyczek pełen smakołyku. Przeproś od nas babcie! Mamy siarkę, tylko nie wiemy jak się jej pozbyć na dobre. Są sposoby, niekoniecznie popularne akurat tu w krainie bajek. Czy wiecie, że siarka jest łatwopalna? Niech sobie smok wyobrazi, że odpowiedzialnym za to trucie siarką był nie kto inny, a sam Dratewka Szewczyk. No to taki promyk. Promyk nadziei na lepsze jutro dla krainy bajek. Sprytny Reksio postanowił wykorzystać beczkę siarki na sposób dotychczas nieznany w krainie bajek. Nie znam tego sposobu. Przepraszam. Czy to aby na pewno bezpieczne? No i to by było na tyle, jeśli chodzi o twoją słynną chatkę z piernika, mój drogi gadający kamieniu. Reksio i Kretes zstąpili w mroczną czekoladową czeluść. Hej ho, czy jest tam kto? Cóż za mroczna i czekoladowa czeluść. Myślałem, że przynajmniej krasnoludki będą tu prawdziwe. A to znowu żaby. To nie nasza wina. Normalnie mamy brody i w ogóle to przez to zanikanie magii. Hopsasa, hopsasa. Och, są! Wrócili! Moi mali brodacze wrócili! Hopsasa, hopsasa. Gabciu, Gabciu, Śpioszek, Szmaciuch, Bidet, Bufor i Semafor, cała brodata siódemka. Przepraszam, ale się wzruszyłem. To takie piękne. Pogubili się między waflami, a wielki baton obsunął się i zagrodził wejście. Ale już po kłopocie. Dziękuję wam niezmiernie, podróżnicy. Oto obiecane zatrute jabłko. Uważajcie, kto ugryzie jabłko, zaśnie na 100 lat. Serio? No to szmat czasu.
My jesteśmy krasnoludki, hopsasa, pod grzybkami nasze budki. Jemy żuczki, żabie łapki, a na głowach krasne czapki. To nasz znak, to nasz znak. Jak to jecie żabie łapki? O matko, uwolniliśmy potwora. Tak naprawdę to nie jemy żabich łapek, tylko śpiewamy o tym wesoło. Siarka i po siarce. Doskonale! Nareszcie pozbędę się gazów i trujących wyziewów. No, polewajcie mnie wodą dla formalności. I chlut. Hał, hał! Ale ziąb! Trzeba będzie ocieplić strop! A niech to! Pora przyznać się do porażki! Nigdy nie zbuduję mojej wymarzonej chatki tymi płetwami! Jasiu, Małgosiu, jeśli znajdziecie dla mnie nowy, cieplutki dom z dala od tego lądolodu, zdradzę wam, jak dotrzeć do bajecznego skarbu, dzięki któremu spełni się każde wasze życzenie. No, jakby tu było mało lasów. No dobra, spróbujemy z Małgosią znaleźć ci nowy domek. No dobra, z Jasiem. Przepraszam, ale tu lepiej nie. O, żarełko przychodzisz. Au! Jesz, a tu nagle jesz. Chyba lepiej rzeczywiście się nie zbliżać. Spójrz tutaj, Reksiu, jaki słodki jeżyk tu drepcze. Au! Jesz. Myślisz, że się uda? Ja być śpiący. No to dobranoc. Minąwszy olbrzyma, bohaterowie wkroczyli na obszerną polanę. Toż to słynny Szreksio! No kto by się spodziewał? O ile zrozumiałem, chcesz opuścić krainę bajek, tak? Bo czujesz, że tu nie pasujesz, tak? Przepraszam, że się wtrącę. Wyruszasz w szeroki świat, Szreksiu? Fascynujące. Czyli jeśli znajdziemy ci przyjaciela, towarzysza podróży oraz zapas prowiantu, to zostawisz nam w spadku swoją norę, tak? Mam tu dla ciebie idealnego przyjaciela, towarzysza wszelkich podróży. Szreksiu, poznaj gadający kamień, który mówi. Przepraszam, mogę coś powiedzieć? Nie. A oto obiecany koszyk prowiantu. Powodzenia, Szreksiu. Opiekuj się gadającym kamieniem. Dobrze zrozumiałem, że akt własności nory znajdziemy wewnątrz, tak? Przepraszam, że was opuszczam, przyjaciele. No nie ma sprawy. Nigdy nie sądziłem, że poznam samego Szreksia. La 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 la. No, zbadajmy tę norę. Ale nora. Co? Znowu?
Słucham? Piorna kura zagdakała po raz ostatni i zapadła się pod ziemię. A oto rzeczony akt własności Nory. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Oficjalnie przekazuję ci, Babo Jago, akt własności Nory, uprzednio zamieszkałej przez Szreksia. Ola Boga! Tyle szczęścia naraz! Dziękuję wam, Jasiu i Małgosiu. Proszę, oto obiecana nagroda. Magiczny grzebień. Jeśli rzucicie go za plecy, natychmiast wyrośnie tam gęsty las. Zaprowadzi was do bajecznego skarbu, o którym wspomniałam wcześniej. No, skoro mamy rzucić go za plecy, to chyba właśnie za te plecy. Nareszcie wolny. Teraz będę grabił, palił i pożerał. Drżyjcie! Oś ty w kopiec wkopany! Do stąbeczek zwietrzałego grobu. Musi być, że zawędrowaliśmy do sezamu pełnego bajecznych skarbów. A! Drób! Piorna kura zagdakała po raz ostatni i zapadła się pod ziemię. Sezamie uparty, do stłubeczek, otwórz się wreszcie, zjączałego prochu, zjączałego drobiu. Abracadabra. Hokus, pokus, czary mary. Chce się dostać do pieczary. No, jak to było? Aloha, muchomora! Czy jak? A tu co za taka dziurka od klucza? Ali, kochanie, zostawiam klucz tam, gdzie zwykle. Czyżby? Aha! Sprytne! Aha! Bierzemy kluczyk. Aha! Używamy kluczyka. W życiu czasem jest tak, że najbardziej oczywiste rozwiązanie jest tym właściwym. A czasem bywa na odwrót. Sezam jednak okazał się pusty. No, niemal pusty. Na środku bowiem stała tajemnicza dynia. Dynia? No chyba lampa. No to taka lampa Aladynia, rzekłby. No właśnie, mi też nie tak coś kojarzy. Potrzyj ją, Reksiu, a rychło! Dzień dobry, jestem Jim. Znacie mnie z takich bajek jak Lampa Alladyna i Lampa Alladyna dwójeczka. Wsławiłem się m.in. przeniesieniem pałacu Alladyna na dużą odległość. Spełnię wasze wszystkie życzenia, ale tylko 3, jeśli rozwiążecie zagadkę. Ginie, obawiam się, że pleciesz 3 po 3. No to 3, 4. Dawaj no tę zagadkę, Ginie.
Oto 3 kubki i 3 złote monety. Zadanie polega na tym, żeby umieścić monety w kubkach tak, by w każdym kubku znalazły się 3 monety. Ho, ho! Zagadka jak się patrzy. Podpowiedź, zawsze to samo. Wszyscy jesteście kubek w kubek do siebie podobni. Podpowiedź. Pch. I jak wam idzie? Trudna, nie? Sam ją wymyśliłem. Tada! No nie może być. Rozwiązaliście zagadkę. No dobrze, słucham. 3 życzenia. Hał, 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 hał. Proszę bardzo, Reksiu. Hej, no, ja też chcę być mądry, zdrowy i piękny. Proszę bardzo, Kretesie. Zostało wam jeszcze jedno życzenie. Trzymajmy się z tym trzecim życzeniem, Reksiu. Ani chwili będzie ono nam wkrótce potrzebne. Bierzmy lampę i ruszajmy dalej. Hola! Gratulacje, inspektorze Reksiu. Spisał się pan na medal. Góra zamarzła. Teraz czekam na nowy pałac. Reksio potarł lampę. Nadeszła pora, aby wypowiedzieć ostatnie życzenie. Pałac, tak? No dobrze, panowie, skoro takie jest wasze ostatnie życzenie, proszę, oto pałac. No taki sen. Ale przynajmniej murowany. Smok nie stopi, wilk nie zdmuchnie. Przykro mi, ale innych nie było. Gratulacje, inspektorze Reksiu. Spisał się pan na medal. No, to na mnie pora. Dzień dobry, zostałem... Witam was, jestem czarodziej Chrumburak. Zdaje się, że ktoś mnie szukał. Ależ ja mam wyczucie czasu. No nie wierzę, ale mamy szczęście. Już myśleliśmy, że ta przygoda prowadzi nas donikąd. Oto dzielny pies Reksio, a ja jestem Kret Kretes. Co chcielibyście się dowiedzieć od najbardziej magicznego wieprza w historii? Zapytaj o drób chaosu. Hał, hał. Jaki drób chaosu? Nic nie wiem. Nic z tego nie rozumiem. Zapytaj o tego, który tak potwornie mąci. Hał, 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 hał. Nie wiem, kto jest tym, który tak potwornie mąci, ale na pewno nie jest im ani docent Snake, ani Szpilmauster. O matko! Zapytaj, co u niego słychać. Hał, hał. Co u mnie słychać? No nie najlepiej. Moja moc magiczna wyraźnie słabnie. Nie jestem w stanie czuwać nad krainą bajek. Nie wiem, czemu wszyscy zamienili się w żaby. Reksiu, czemu nie wybrałeś niebieskiej kości? Już byśmy byli w domu. Żegnam was gorąco i życzę powodzenia. A ja chłodno i oziężle. Ale tylko dlatego, że jestem królową śniegu. Tak naprawdę też wam życzę powodzenia. Oj. No, przepiękna nora! Jeszcze raz dziękuję. Mam nadzieję, że przydał się wam magiczny grzebień. Tu zbuduję piec, a tam będzie schowek na miotły. Tam postawię kociołek. No, Rex, nadszedł czas powrotu.
Lecieli, lecieli, aż wreszcie dolecieli. Reksiu, chcesz trochę trocin? Nagle piorna kula zagmatała po raz ostatni i zapadła się pod ziemię. Obawiam się, Reksiu, że nauczyłeś się wszystkich czarów pierwszego poziomu. Udaj się do docenta Serpentusa Snake'a na kurs magii 2. stopnia. Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Plaga much. Ochrona przed ciemnością. Dobry wybór, Reksiu. Podejdź do manekina. Oto symbol czaru ochrona przed ciemnością. Bardzo dobrze. Za chwilę mój magiczny manekin spróbuje cię zaatakować. Wykonaj prawidłową zasłonę. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Dobry wybór, Reksiu. Podejdź do manekina. Oto symbol czaru ochrona przed plagą much. Bardzo dobrze. Za chwilę mój magiczny manekin spróbuje cię zaatakować. Wykonaj prawidłową zasłonę. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. No, Reksiu, wygląda na to, że nauczyłeś się wszystkich czarów 2. poziomu. Czas, abyś poznał Waldemara Morsa, nauczyciela zaawansowanej magii. Waldi Mors mieszka daleko stąd, na drugim końcu krainy czarów. Udaj się do przystani i przekaż Smokrętowi hasło, które brzmi Wesoły Grzechotnik, a zabierze cię do Waldi Morsa. Zapytaj o trup chaosu. Coś tam słyszałem, ale niezbyt mnie to interesuje. Waldi Mors ma podobno jakąś teorię na ten temat. Jak spotkasz takiego ptaszora, nie zastanawiaj się długo i zaaplikuj mu kilka dobrych czarów ofensywnych. O, psia moc! Czołem! Wypowiedz hasło Waldi Morsa. Panowie czarodzieje, czyż nie tak? Kurs do Waldemara Morsa robi się. Smokret? A nie wyglądasz mi na legendarnego kreta, co jak głosi legenda, pokonał świetnego jeżyka w boju. Przed nami siedziba Waldi Morsa. Podróż dobiegła końca. Wkrótce Reksio i Kretes mieli poznać samego Waldemara Morsa. No, nie mogę się doczekać. Poczekam tu na was. Nagle piorna kula zagmatała po raz ostatni i zapadła się pod ziemię. Nowy uczeń?
Witam, jestem Waldemar Mors, nauczyciel zaawansowanej magii. Oto zaklęcia, których mogę ci nauczyć. Koła i wiry. Proszę, przygotuj różdżkę i podejdź do manekina. Oto symbol czaru ofensywnego koła i wiry. Trafiony nim przeciwnik będzie miał problemy ze skupieniem wzroku, co skutecznie utrudni mu rzucanie czarów. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Proszę, przygotuj różdżkę i podejdź do manekina. Oto symbol czaru ofensywnego ciemność. Trafiony nim przeciwnik pogrąży się w chmurze ciemności i będzie miał problemy z trafieniem cię czarem ofensywnym. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. Nie, jeszcze nie jesteś gotowy. Zapytaj o drób chaosu. Hał, hał. Mam pewną hipotezę. Posłuchajcie. Kraina czarów utrzymywana jest w równowadze dzięki wszechobecnej mocy magicznej. Jeśli ktoś spróbowałby skupić, zgromadzić, zassać całą moc magiczną, powstałaby pustka. A taką pustkę mógłby wypełnić chaos. Myślę, że ponury drób, o który pytasz, reprezentuje właśnie chaos. To znaczyłoby, że ktoś kradnie moc magiczną, a tym kimś może być tylko jeden z nas. Jeden z 7 czarodziejów. Zdrajca. No to klops. Zapytaj o tego, który tak potwornie mąci. Hał, 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 hał. Wiem tylko, że obie części jego stroju mają ten sam kolor. Reksiu, czemu nie wybrałeś niebieskiej kości? Już byśmy byli w domu. Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Ochrona przed zamianą w żabę. Proszę, przygotuj różdżkę i podejdź do manekina. Oto symbol czaru, ochrona przed zamianą w żabę. Bardzo dobrze. Za chwilę mój magiczny manekin spróbuje cię zaatakować. Wykonaj prawidłową zasłonę. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. Nie, jeszcze nie jesteś gotowy. Jak wam się podoba Waldi? Sympatyczny z niego morszcz, nie? Robi się, rzucam trumny, wskakujcie! Widzę przystań. Udało się! Czołem! No chyba żartujesz. I ruszyli. Ojejku, jejku, jejku. Oj, oj, oj. Ałała. Chodzi Sermagedon! Lecieli, lecieli, aż wreszcie dolecieli. Przed nami Bobror. Tak oto nasi bohaterowie po kolejnych perypetiach wylądowali w krainie Bobror, gdzie ponoć zaległy cienie. No, zobacz, Reściu. Zaległy tu cienie. Nagle piorna góra zagdakała po raz ostatni i zapadła się pod ziemię. No dobra, 9 dla ciebie, Bobromirze. Dzięki, Bulbo! Mimli dostanie 7. Mimli. A dla ciebie, Lovelasie, wychodzi mi, że 3. Jak to? Przykro mi.
jestem Bulbo Bagniś, skromny hominid podróżnik. No bardzo mi miło. Jestem Kretę, za to dzielny pies Reksio. To mój druh Bobromir, słynny siekacz, który prowadzi nieustającą walkę Bobra ze złem. No bardzo mi miło. Jestem Kretę, za to dzielny pies Reksio. Ten pan to Mimi, znany stąd, że roztacza wokół siebie szczególną aurę. No bardzo mi miło. Jestem Kretę, za to dzielny pies Reksio. Poznajcie mężnego Lovelasa. Każda wiewióra chciałaby go za męża. No bardzo mi miło. Jestem Kretę, za to dzielny pies Reksio. Dzień dobry panom. Szukamy czarodzieja Barandalfa Białego. My też. Może poszukajmy razem. Może uformujmy drużynę. Wyruszmy na wyprawę. To doskonały pomysł, Bobromirze. Ruszajmy! Musimy dotrzeć do brzegu rzeki Mandoliny. Widzicie ten znak na niebie? Tę wskazówkę? No widzę. To na pewno jakiś znak. Jakaś wskazówka. Słusznie, Mimli, podążajmy za nią. Ała, jeżyny! Fordo, Merol, Pingwin. A co wy tu robicie sami w lesie? Marsz do domu! No! Przed nami malownicza rzeka Mandolina! Bulbo nie mylił się. Drużyna wkroczyła do jakże malowniczej doliny rzeki Mandoliny. Chyba obawiam się, że musimy się przeprawić na drugą stronę. Bobromirze, przyjacielu. Tak, Lovelasie, przed nami przeprawa. Wejdę do wody i będę pchał o tą łódkę. Uwaga, naraz do łódki wejdą nie więcej niż 2 zwierzę. Ojej! Widzę orki! Patrolują rzekę! Uważaj, Bobromirze, żeby w nie nie płynąć! Nie pakuję się do tej łódki razem z Lovelasem. Jeszcze się pokuję. O nie! Nie wsiadam do jednej łódki z tym śmierdziuchem Mimim. W ramach odwiecznej walki Bobra ze złem, Bobromir spróbował staranować orki. I niestety trzeba było zacząć całą przeprawę od początku. W końcu, po licznych przepychankach, drużyna w komplecie stanęła na drugim brzegu Mandoliny. No dobrze. I co dalej? Dalej droga prowadziła dla odmiany przez las. Dla odmiany musimy dotrzeć do skraju lasu. Podążajmy za znakiem! Za znakiem! Hej! Tu jest jakiś głęboki jar! Nie przejdziemy! Przesławna kopalnia Maria? Wspaniały pas, Lovelasie. To szalnie pas! Hej! Tu jest jakiś głęboki jar! Nie przejdziemy! Ja tędy nie idę. Znaku! Tędy nie przejdziemy! No nareszcie. Nareszcie drużyna dotarła tam, gdzie chciała dotrzeć.
O, to chyba tu. Albo mi się wydaje, albo nasza drużyna zatoczyła piersi. A mnie się zdaje, że poszliśmy tam i z powrotem. Zaraz, a co ja tu mam w kieszeni? Uwaga, słyszę, że ktoś się zbliża. Niemożliwe. Nie może być! To Barandalf! Barandalf biały! Barandalf? Tak, chyba rzeczywiście tak mnie kiedyś zwano. Barandalfie, czy mógłbyś nam w czymś pomóc? Czy mógłbym pomóc? Tak, chyba rzeczywiście mógłbym pomóc. Zapytaj o trup chaosu. Hał, hał. To upiory kurhanów, gęsi hanów i kaczek hanów. Ich pojawienie się to znak, że zło odradza się w krainie Bobror. Nadchodzi zmierzch pewnej ery, a z tego co mi wiadomo, nie powinien. Innymi słowy, ktoś tu mocno mąci. Oj, na kopiec Kreta i Kilimandżaro, aleśmy wdepnęli, Reksiu. Zapytaj o tego, który tak potwornie mąci. Hał, hał. Tak, czas najwyższy odkryć, kto za tym wszystkim stoi. Czas zacieśnić pierścień podejrzeń. Spróbujcie je wszystkie zgromadzić i jakoś ze sobą związać. Ja wiem tylko jedno. Ten, który tak potwornie mąci, ma na ubraniu wzorek w księżyce. Nic z tego nie rozumiem. I ruszyli. Lecieli, aż wreszcie dolecieli. Widzę Magix przed nami. Sorki, chłopaki, ale przechodzę remont. Wypowiedz hasło Waldimorsa. Hał, 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 hał. Wracamy do Waldimorsa, czyż nie tak? Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Proszę, przygotuj różdżkę i podejdź do manekina. Oto symbol czaru, ochrona przed kołami i wirami. Bardzo dobrze. Za chwilę mój magiczny manekin spróbuje cię zaatakować. Wykonaj prawidłową zasłonę. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. Uczniu Reksiu, nauczyłem cię już wszystkiego. Twoja edukacja magiczna dobiegła końca. Od tej chwili jesteś pełnoprawnym czarodziejem. Dawno nie miałem tak pojętnego i bystrego ucznia. Mam nadzieję, że wykorzystasz swoją moc w dobrym celu. Powodzenia! Robi się, rzucam cumy, wskakujcie! Sorki, chłopaki, ale przechodzę remont. Hał, 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 hał. Rozmawiałeś z wszystkimi czarodziejami? Doskonale! Zatem czas ich tu wszystkich zgromadzić i zdemaskować zdrajcę. Ja zorganizuję spotkanie komisji śledczej, a ty tymczasem, Reksiu, uporaj się z trzecią falą ściekłego drobiu, która właśnie szturmuje nasz uniwersytet. Mam nadzieję, że wszystko wkrótce się skończy. Hasło do furty to bita śmietana. Na końcu ciemnego korytarza znajdowała się masywna furta, która na widok Reksia przemówiła. Jestem furta. Podaj hasło dostępu na mury. Hał, 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 hał. Hasło prawidłowe.
Reksio stanął na szańcu i wyciągnął różdżkę. Trup nadciągał. Tak oto kolejna fala atakujących została zatrzymana. Reksio postanowił czym prędzej udać się na zebranie komisji śledczej. Karta zamigotała, zafurczała i nagle stało się jasne, że tym, który tak potwornie mąci, jest Burektor Mateusz przez cały czas nas zwodził. Reksio i Kretes wkroczyli do wspaniałej sali, gdzie właśnie rozpoczynały się obrady komisji śledczej. Pozornie czarodzieje mówili jednym głosem. Pozornie. Bez wątpienia to jeden z nas. A według mnie za wszystkim stoi grupa trzymająca władzę pierścieni. Jeszcze przed chwilą mówiłeś, że lew, czarownica i stara szafa. Zaraz się wszystko wyjaśni, bo oto widzę dołącza do nas wybraniec z wynikami śledztwa. Ciekawe kto to? Na pewno nie ja, ani ja. Reksiu, czy wiesz kto z nas, oprócz mnie, jest tym, kto tak potwornie mąci? Tak, to Burektor Mateusz. Aha, wiedziałem. Niemożliwe. Wiedziałem. Jak mogłeś? Tak, to ja. Zwodziłem was tak długo, naiwniacy. Ale już za późno. Otóż otworus, czary mary, bęc! Zaśmiawszy się okrutnie, zdrajca czmychnął przez czasoprzestrzenny portal. A to drań. Nie namyślając się długo, Reksio i Kretes podążyli za nim. Oż ty w kopiec kopany. A to co za polana? Reksiu, jak się cieszę, że jesteś! Mój pan uwięził mnie za to, że pomogłem ci uciec. Uwolnij mnie z tej klatki, a zaprowadzę cię do niego. Raz mały Tadeusz chciał wejść na kapelusz. Otwierał szuflady, lecz nie mógł dać rady. Powiedział mu Marek, obserwuj zegarek. Skorzystał Tadeusz z porady. Nie ma miejsca. Nie ma miejsca. Dobrym pomysłem wydaje się zacząć wszystko od końca.
Ładnie znalezione. Przepraszam, ale nie rozumiem, skąd one ciągnęły ten lukier. Picie herbatki na stojąco nie jest zbyt uprzejme. Siadanie do stołu bez zaproszenia nie jest zbyt uprzejme. Otwieranie szuflad nie jest zbyt uprzejme. Dzisiaj jest duży kapelusz. Służy, bo urósł na raty od picia herbaty. No panowie, czas się wziąć do roboty. Ja mam tego dosyć. Zróbmy lepiej film animowany. Tak, rzucam wszystko i to robię. Słuchajcie, mi się wydaje, że cały świat powinien być szczęśliwy. Weź posłuchaj, co ty mówisz. Dobrym pomysłem wydaje się zacząć wszystko od końca. No, mam pomysł. Powiedzmy, że on wchodzi do takiego pomieszczenia, gdzie są szuflady, grzyb i tam, co ty mówiłeś wcześniej? Kilka tajemniczych postaci, tak? Oszalałeś. Przekombinowany. Budujmy coś wielkiego z twarogu. Słabne, weź posłuchaj, co ty mówisz. Tak, oczywiście. No nie, świetny pomysł. I słuchajcie, i tak. Generalnie już się będzie mogło wydawać postronnemu widzowi, to znaczy temu, który jest po tej drugiej stronie, i wtedy... Weź to zapisz, dobrze, schowaj, może nikt tego nie znajdzie. Ale to w sumie nie jest zły pomysł. Trochę trąci myślą, tak. I jeszcze proponuję, żeby Reksio jeszcze raz się znalazł w sytuacji bez wyjścia, tak jak tam na początku zupełnie. Bo to nam da trochę czasu. Tak, pod warunkiem, że świat będzie na ślimaku. Właśnie wymyśliłem gadający kamień, który mówi. Spodziewaj się telefonów. Co mi przypomina, że na samym początku marcowy zając miał taki pomysł, żeby on się wiercił gdzieś i dowiercał. Nigdy w życiu. No dobrze, że to powiedziałeś. Teraz wiemy, w którą stronę nie iść. No i to jest właśnie najgorsze. A bo to na odmiany wszystko będzie mroczne i niebieskie. A świat na ślimaku, tak. Mam. On tam po prostu buduje wielkie jajo. Rób, najwyżej wytniemy. No i wyszło szydło z bobra. Słuchaj, czy my mamy prawa do psa, który jeździł koleją? Bynajmniej. To co proponujecie? Mam fajną propozycję, ale słabo strasznie. Nie, wszystko fajnie, ale niestety musimy się pospieszyć. I to mnie dosyć martwi, ponieważ widzę, że Reksio depcze nam po piętach. Zdaje się, że mieliście mi pomóc. Dajcie mi spokój. Najwyżej zostanę tu dłużej, sam to zrobię. Wszędzie w domu, ale w domu najbardziej. Da się zrobić, na czerwiec. Nie będę się ubierał. Ty, mój drogi, mógłbyś pójść do fryzjera. No chyba. Mi tam się podoba. Za to mam doskonały pomysł na następny labirynt. Nic, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Moment, czy... Tak, mam nowy, świetny, doskonały pomysł. I to jest niezły pomysł. Dobra, róbmy tak, że wstawiamy adapter, wieszamy butelki i on tam wchodzi, że niby ma tej królewnie. Ale tak naprawdę trzeba przed wioską normalnie na tych kurach. Co wy na to? Jak chcecie. Noc nadchodzi, a wkrótce ranek. Czy to się godzi tak nagle wychodzi? Na stole zostawić herbaty dzbanek? Nie ma miejsca. Nie ma miejsca. Otwieranie szuflad nie jest zbyt uprzejme. Mam. On tam po prostu buduje wielkie jajo. No to stare. No i wyszło szydło z bobra. Za to mam doskonały pomysł na następny labirynt. Przekombinowany. Żebyś wiedział. Nie ma miejsca. Otwieranie szuflad nie jest zbyt uprzejme.
I słuchajcie, i tak. Generalnie już się będzie mogło wydawać postronnemu widzowi, to znaczy temu, który jest po tej drugiej stronie, i wtedy... Nie wierzę, nie za wierzę, podwarunkiem, wierzę, że świat wierzę. będzie na ślimaku. Nie wierzę, a nie wierzę, nie wierzę. Wszędzie w domu, ale w domu najbardziej. Jeśli chcesz urosnąć i dosięgnąć kluczyk, będziesz musiał odgadnąć 3 niezwykle trudne zagadki. Poproś o pierwszą zagadkę. Hał. Co to jest? Rano chodzi na 4 nogach, po południu chodzi na 4 nogach, wieczorem chodzi na 4 nogach, a także miauczy i pije mleczko. No i co jeszcze? Powiedz, że kot. Hał. Dobrze. No to klops. Poproś o drugą zagadkę. Hał. Co to jest? Rano chodzi na 2 nogach, po południu chodzi na 2 nogach, a wieczorem gdacze i wysiaduje jajka. No i co jeszcze? A o której godzinie wstaje rano? A co by robił w południe, gdyby miał 3 nogi? Powiedz, że kaczka. Powiedz, że pies. Powiedz, że kura. Dobrze. O, psia moc! Poproś o trzecią. Co to jest? Rano chodzi na 100 nogach, po południu chodzi na 100 nogach, wieczorem chodzi na 100 nogach i ma 100 nóg. A gdzie on tak chodzi? Ile nóg? Powiedz, że stłubia. Powiedz, że studentka. Powiedz, że stonoga. Hał. Dobrze. No, zaskoczyłeś mnie swoją wiedzą i błyskotliwością. Proszę, oto kawałek grzybka. Jak go zjesz, to urośniesz i dosięgniesz kluczyka. Ty, trudne były te zagadki, prawda? No, moja rola dobiegła końca. Znikam. Reksio zjadł kawałek magicznego grzybka i poczuł, że rośnie. Reksio zjadł ciasteczko i poczuł, że maleje. Reksio przekręcił kluczyk i po chwili biały królik był wolny. Moja zemsta będzie słodka. Chodźcie za mną. Już niebawem! Co ten drań tam kombinuje? A może chwilę odsapniemy? Musicie się śpieszyć. Już niebawem! Z przysłowiowymi duszami na ramieniu Reksio i Kretes wkroczyli do tajemniczej komnaty. Jeszcze minutkę, niż szkatułka się otworzy i to, co jest w środku, będzie moje! Tylko moje! A wtedy to ja będę królem wszechświata! Ależ ty jesteś uparty, Reksiu! Broń się! Reksio sięgnął po różdżkę. Nie daj się, Reksiu! I bach! I bziu! Nie poddawaj się! A niech cię! Przegrałem z Reksiem! I przegrałeś z Kretesem! W jakimś sensie, oczywiście. Jeden rzut oka wystarczył, by zrozumieć, że to właśnie stojąca w pomieszczeniu maszyna wysysa magię z krainy czarów. Musimy ją jakoś zniszczyć. Ten otwór sięga do samego wnętrza tego diabelstwa. Reksio wyciągnął swoją różdżkę i po chwili wahania wcisnął ją w otwór. Twoja różdżka! Maszyna zamigotała
zabrzęczała i rozpadła się na milion części. No, prawie milion. A zgromadzona w niej magia uleciała i powróciła do krainy czarów. Zaś ten, który tak potwornie mąci, znalazł się w niewłaściwym czasie, w niewłaściwym miejscu. O, nie chciałbym być w tym samym czasie i miejscu, co on. Reksio przyjrzał się szkatule. Żłobienia na jej wieku wydawały się podejrzanie znajome. Przypominały kształt jego własnej łapy. Reksio przyłożył łapę do wieka szkatuły. Pasowała idealnie. To nie jest zbieg okoliczności. Wewnątrz szkatuły znajdował się zwój papieru i zaginiona niebieska kość. Niebieska kość, dzięki której... Możemy wrócić do domu. To wygląda na jakiś list. Tylko co to za dziwny alfabet? Nie zastanawiając się długo, Reksio połknął niebieską kość. Patrz, Reksiu, róg ekranu. Zawinął się. Urajuśku, a co to? To chyba koniec. I to faktycznie był koniec. Wystarczyło jeszcze tylko... Zamknąć książkę. Kogucie, zamknij książkę. O tak, oczywiście. Reksiu, Kretesie, wróciliście. Dobrze cię widzieć, ty mój stary kapłonie. Ho, 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 ho. Tyle szczęścia naraz. No, chłopaki, budujcie mi z powrotem wajchadłowiec. Wracam na kuran do mojej Molli. Mój makaron pewnie już wykipiał. Tak więc wszystko skończyło się dobrze. Magiczna moc uwolniona z machiny tego, który tak potwornie mącił, powróciła do krainy czarów. On sam zresztą też powrócił, ale w nowej, magicznie odmienionej formie. A Reksio został mianowany honorowym 8. czarodziejem. Wszyscy bardzo się cieszyli. Zaś Reksio i Kretes powrócili do domu. I już mogło się postronnemu widzowi wydawać, że nareszcie dzielny pies Reksio będzie mógł udać się na zasłużony odpoczynek, kiedy... Nie jest dobrze. Ten list, co go znaleźliście, odczytałem go. To list z dalekiej przeszłości. Zawiera schemat budowy wehikułu czasu. Musimy natychmiast wziąć się do roboty. Los wszechświata jest w naszych rękach. No nie wierzę. Molly mi tego nie daruje. Co znajdowało się w tajemniczym liście? Czy Reksio i Kretes wyruszą w podróż w przeszłość? Czy Kretes uratuje swój makaron? Tego dowiecie się z 4. części przygód Reksia. Reksio i wehikuł czasu. Makaron! Makaron! Nie mogę już przecież. Ile można czekać na ten makaron? Skandal. Skandal, Kretesie. Skandal, a ponadto wstyd. Za co dają w telewizorze? Reklamy dają. Ble. O, nasza oferta. Znam. No my tam gdzieś jesteśmy w środku, nie? W tym drugim chyba też. W tym drugim jesteśmy, tak. To jest całkiem niezłe. Wszystkie są świetne. Ładnie te pudełka tak ułożone, ładnie są tam. Na tym ekranie. Równo są ułożone.
Takie odstępy mają, równe takie. Jak to się szybko przewija, człowiek się przyjrzeć nie może. To jest super. Chyba kupię. O, smokule! Ja w to grałem, naprawdę niezłe. Ciekawe, czy taka reklama na kogoś działa, taka co leci na koniec. Na mnie działa. Na mnie też działa. No ja kupiłem już, Na mnie bardziej. podczas tej rozmowy ja kupiłem już 3. Na mnie bardziej, bo ja mam po trzy z każdego. To są w ogóle wszystko dosyć fajne programy. No nie, no w sumie czego sobie taka reklama na koniec takiego programu. To ostatecznie bardzo fajnie to wygląda. A to już w sumie jak musi być już, no to Z dwojga złego lepiej. Ale takie coś. Zgrabnie, ładnie sklecona, zmontowana. no i ten podkład, to tło takie to ładne jest pod tym. No. Szkoda, że białe. Jest w sepi trochę to raczej. No dobra, gdzie ten makaron? Przestałem. Jak się skończyło? Nachalną reklamą. Straszne. Niekoniecznie, jak reklama jest dźwignią handlu. No dobra, a kto w końcu był tym złym? No ja z Rafałkiem. Wiedziałem. A teraz to ja mam pytanie. Czy ktoś mi może w końcu wytłumaczyć, kto porwał tego biednego Reksia i umieścił w pułapce? Jak to kto? Ja. Ja!